Hej, hej! Cześć. I mamy ranek. Wczoraj już byliśmy trochę zmęczeni i po prostu nie nagrywaliśmy. Zresztą zrobiliśmy szybko kolację i poszliśmy spać. Tutaj wam pokażę, zajęliśmy tą pierwszą pryczę. Teraz już śpiworek wywiesiliśmy przed, ale tutaj mieliśmy rozłożone nasze spanie, a jedzonko zrobiliśmy sobie tutaj przy stoliczku, bo ciężko było nawet siedzieć tam na zewnątrz, tam też jest taka ławka, ale było strasznie dużo komarów i takich much, malutkich muszek i much końskich i one wszystkie wlatywały, ja mam całe nogi pogryzione, więc Ja też. tutaj było w środku spoko, było troszeczkę cieplej, a dzisiaj rano słońce już tak bardzo nie grzeje i no może nie to, że jest chłodno, ale nie jest tak gorąco. No. Jak już założyłam długie ubrania, to było lepiej, ale cały czas przez skarpetki i w twarz po prostu wlatywały i gryzły, więc nie dało się tam wytrzymać niestety. Teraz jest lepiej. To teraz po prostu szybka piłka, śniadanko, składanie rzeczy i 28 km w dół. Ale część po drodze, więc może się uda tam złapać jakiegoś stopa, żeby nie iść na daremne. I jedziemy, słuchajcie, dalej w Ukrainę. A gdzie to będziecie się dowiadywać z vloga. Tak. A ty zaczęłaś, że wczoraj byliśmy zmęczeni, a ja dodam, że nadal jesteśmy zmęczeni, bo jakoś nie mogliśmy chyba ze zmęczeniu spać. I przez północy ja miałam wrażenie, chyba spałam, ale miałam wrażenie, że po prostu leżałam tylko. No, to prawda. Ja się czuję troszkę wyspany, ale też dużo w nocy się przebudzałem, przekręcałem. Wtedy dorędę budziłem, jak ja się przekręcałem. To co dzisiaj pani kuchni proponuje na śniadanie? To samo co wczoraj. Czyli? Płatki, no, mieszanka płatek z rodzynkami i jabłkiem. Wow, czyli takie standardowe śniadanka, jak to niegdyś były. Tak. Smaczne, zdrowe i pożywne. I proste w wykonaniu, bo my dajemy około 6 łyżek takiego musli na osobę, czyli w sumie będzie to 12 łyżek. Później sypniemy troszeczkę cukru, tak na oko, ale zazwyczaj jest to 2 łyżki. Po prostu zalewamy wodą, doprowadzamy do wrzenia, zamykamy mynaszkę, czekamy 5 minut, to wszystko się fajnie zaparza i można jeść. Więc powiem wam, że z tą wodą wczoraj to było tak, że dobrze, że tych ludzi z tego jeepa spotkaliśmy, bo dzięki temu dostaliśmy 1,5 litra wody pitnej od nich, które akurat mamy do picia po prostu tak z butelki. I dzięki temu nie musieliśmy tej wody wykorzystać. Umyliśmy się częściowo, wykorzystując tą zwykłą wodę z potoku. Mieliśmy jakiś zapas wody na mycie naczyń, a teraz aktualnie zużywamy całą tą wodę i mamy tylko właśnie tą wodę od nich. Ale idąc w dół 2,5 km zaczyna się już potok, także naprawdę to nie byłby problem nawet jakbyśmy tu nie spali, to byśmy mogli iść do potoku. I prawdopodobnie tam też jest woda, tam są takie krzaki, jest tam ścieżka i wynika z mapy, sprawdzaliśmy na mapie, że tam też jest woda, ale jakieś 300 metrów stąd trzeba było przez pokrzywy przejść i nam się już po prostu wczoraj wieczór nie chciało. Dzisiaj rano nie ma potrzeby, bo jak to zjemy, to po prostu w dół i za chwileczkę mamy już potoczek się zaczynający. No, także widzicie, to już jest zamieszane, teraz stawiam na kuchenkę 5 minut i będzie można jeść. To co, idziemy? Tak, idziemy. Nie będzie ci gorąco w długich spodniach? Będzie mi gorąco, ale wczoraj spaliłam nogi, więc muszę długie nosić. No, ja idę w krótkich, ale wiem, że będzie gorąco. Biorę dzisiaj czapkę, wczoraj miałem bafa, ale myślę, że może będzie lepiej w czapce. Przynajmniej dzisiaj mamy w dół, więc od tego mniej robi się gorąco niż od podejścia. Jest za 10 i już jest gorąco, bo jak wstaliśmy, to słońce tak nie grzało. Było przyjemnie bardzo. Nawet lekko chłodniej jeszcze. Chłodno. Ale teraz już nic nie trzeba robić i się pocisz. Tak. A jest dużo lasu dzisiaj? Tak, ja myślę, że teraz to jest jakieś 2-3 km taką drogą i potem już powinniśmy wejść w las, także będzie, myślę, że spoko. Tyle. Niestety wtedy już tych widoków nie będzie, bo ogólnie są bardzo ładnie tutaj. O, patrz, tam było jeziorko. Można było pójść się kąpać. Albo większa kałuża. No. Większych kałuż było tu bardzo dużo, ale tam woda się nie nadawała do niczego. To co, w końcu możemy się umyć i napić?
No, w końcu, to chyba było trochę więcej niż 2 km, nie? No, ale woda była wcześniej, tylko taka ciurkała, a tutaj jest już normalny drodze. potoczek, tak. Przyjemnie tutaj też, bo tak naprawdę ta droga idzie przez las, ale las jest bardzo daleko od drogi i cały czas idziemy w słońcu. Jest lekki wiaterek, ale to jedyne ochłodzenie, a tutaj jest przyjemnie chłodno. Także chwila przerwy, zrobimy teraz jakąś przepierkę, może No, wykąpiemy wiecie, się. tak. Bo to trzeba spłukać wczorajszy brud. Wiem, że i tak się zaraz spocimy, ale przynajmniej na świeżo. No mamy już chwileczkę po 12. Przeszliśmy już ponad 8,5 km. Tam chwila przerwy była przy potoku, żeby się umyć. Tutaj właśnie początki wiochy. Przejdziemy kawałek dalej, bo rozglądniemy się. Może się będzie dało czymś zjechać na dół. Może tu jakieś marszrutki jeżdżą, a może po prostu też się zacznie ruch lokalny i No, ktoś nas na na razie stopa weźmie. Bo do tej miejscowości, gdzie powiedzmy już jest ta centralna droga, to jest jeszcze ponad 25 km. Tak, ale tutaj mniej niż pół kilometra chyba już będzie, dołączy jakaś inna droga od innej wioski, więc może tam ktoś będzie jechał. Jest szansa. A jak nie, to i tak robimy chwilę przerwy na rogalika. Tak. O, strasznie gorąco, ale udało nam się złapać marszrutkę. Troszeczkę biegliśmy na koniec, ale okazało się, że niepotrzebnie, bo jeszcze 10 minut ona tam czekała, stała, nie ruszała się. Także jedziemy, zaraz dojedziemy już do naszej trasy i tam już dalej będziemy kombinować jakoś inaczej. Gorąco ci? Bardzo. Jeszcze tak gorąco dzisiaj nie było. No, tu niby sauna. Hej, 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 hej! Motorek jedzie, nic nie usłyszycie, co gadam. Ale już przejechał. No, jak widzicie, aura się zmieniła. Gdzieś tam nad głowami jest burza. Było mokro, padało. Na szczęście mieliśmy schronienie pod daszkiem przy sklepie. Półtorej godziny jechaliśmy tym autobusem, 26 km chyba. Masakra. Maksymalnie 10 na godzinę. Żadnego wiatru nie było, przewiewu, bo tak wolno jechaliśmy. I dużo pyło Nawet w środku. Że okno było otwarte z góry. Tak. No, ale dojechaliśmy, ale zaczęło padać. Poszliśmy do sklepu, kupiliśmy parę rzeczy, zrobiliśmy kanapki, piliśmy piwko i poznajomiliśmy się Mamy z tak. takim chłopakiem, który tam też siedział. No jakby co, mamy zaproszenie tam 5 km dalej, możemy się wrócić albo zadzwonić, po nas przyjadą. Jakby się nie udało złapać stopa. Ale słuchajcie, jest godzina 16, więc mamy jeszcze dużo dnia, dużo jasności. Teraz jest ciemno, bo po prostu przyszły czarne chmury, ale normalnie to jest do 21:30 jasno, więc naprawdę jest sporo. No i patrzyliśmy w tę stronę, gdzie będziemy jechać, to tam będzie lepsza pogoda. Nie jesteśmy tak zmęczeni, bo jednak większość czasu dzisiaj przesiedzieliśmy na dupach. No, zeszliśmy te 10 km do wioski, trochę podbiegliśmy, ale potem już tylko siedzieliśmy, więc Tak. mam nadzieję, słuchajcie, jest piątek, jakiś ruch samochodowy jest, że ktoś nas choćby małymi kroczkami będziemy się posuwać do przodu, ale wy i tak nie wiecie, gdzie jedziemy, więc będziecie się dowiadywać razem z nami, jak nam idzie. Rzeka Czeremosz. Wydaje się, słuchajcie, że dotarliśmy już do cywilizacji. Dlatego, że przez rzekę przechodzimy? Nie, bo jest już dużo samochodów, jakieś takie duże miasteczka po drodze. Asfaltowe drogi. Tak, więc stop się nam udaje i już, słuchajcie, 2 samochodami jechaliśmy. Co prawda nieduże odległości, ale zawsze. Ale nie czekaliśmy też długo. A to najważniejsze, bo fajnie się jedzie stopem, bo zawsze jest jakaś taka kontrreakcja z tym kierowcą. Można o czymś pogadać, to jest miłe, przyjemne. Interakcja. Interakcja, tak. Ja powiedziałem kontrreakcja. Tak. Interakcja. No i taka sytuacja,
Około 40 km do Czerniowiec nam zostało, ale jest po 20 parę. Za godzinę będzie już się ściemniać, szczególnie, że jest, jak widzicie tutaj dookoła, dość zachmurzone. Był opad deszczu, on się przed chwilą skończył, więc w sumie tak naprawdę nie wiem, może 15 minut jeszcze sobie spróbujemy tu postać, a jak nie, to namiocik. Tak, przed chwilą Maciek powiedział, czekamy jeszcze 10 samochodów, jak się nie zatrzymają, to pójdziemy dalej, bo wtedy to jest złe miejsce i akurat 10 się zatrzymał. Tak. No i taką mamy historię, że tam kawałeczek dalej przy drodze postaliśmy, zaczęło się robić późno, stwierdziliśmy, że zapytamy kogoś o miejsce, gdzie można rozłożyć namiot. I tutaj pan z córką akurat spacerowali i myśmy ich zapytali. No i zaprosili nas do siebie, więc gdzieś tutaj będziemy dzisiaj spać, prawdopodobnie w nowym domu, który jest tutaj. Ale tam za moimi plecami, zaraz wam pokażę, jest stara chata, która ma ponad 100 lat. Zresztą posłuchacie już ze środka, coś o niej tam opowiemy. Także myślę, że fajna historia. Tu widać z jakich grubych drzew zrobione te chaty. Без жодного гвоздя. Bez żadnego gwoździa. І що? A skільки років хати? Більше 100, так? 108. 108. Zbudowana w 1913 roku. 108 lat. Цю хату готували давно. Оте все головне, що вони лісти роблять, то все херня. Пусте. Але от у нашім не жиє. Dobre дерево це було, так? Але вони знали тоді, коли можна рубати ліс. Австріяни. Дивись, А, австріяни. сундук Да. австріяцький, так? Да. Австрія. Дивись. Таке ж старе, як хата. Да. Ходи. О, оце ти для паси покажи. Зайди. Ну це колись давно ще Австрія. Оця 3-5 Австрія все будувала. І що зима, сніг сильний, я йду і сидю, тобі нічого десь. Chata ma ponad 100 lat, 108 jak Dorenda wyliczyła. Tutaj pan mówi, że drewno jest cięte przez Hucułów z Karpat, a chata była budowana za czasów austriackich lub przez Austriaków. А колись давно тут була Австрія. О-го-го-го-го! Я устав. Jak się czujesz, Maciek? Oj, na takim wygodnym łóżeczku będzie miło spać. Bo powiem szczerze, że ostatnie 2 noce tam w górach to nie do końca się wyspałem. Jakoś cały czas się wierciłem, przewracałem z boku na boki. Nie było wygodnie, a tutaj czuję, że będzie dobrze. Ewentualnie będzie trochę ciepło, nie? No, tak. Ciepło będzie na pewno, dlatego bym zostawił drzwi otwarte na noc. Tak. A tak wygląda ten pokój. To jest nowy dom, zbudowany z cegły, a ten, co oglądaliście wcześniej, to jest właśnie drewniany. Tak.